Hello, friends. This is Jeffrey Geisner, founder of the Jewish Culture and Holocaust Remembrance 10-7 community. I'm excited to bring the International Film Festival program with Debra Brunner, co-founder of the Together Plan based in London. Debra will be bringing us her presentation about how her nonprofit is helping rebuild cemeteries in Belarus. Together with Debra's presentation is the film, The Aftermath. And then Debra will be back to share her reasons why she wanted to bring this film to our community. Let's get started. This is the stillness of the voices that were taken away from us. People who lived here and there and 2 streets away, Motri-Gebirtig. Voices that were taken from us. We are the voices that are left. We must be their voice, carrying their song. And so we will do the hymn of the survivors, of those who fought and those who survived. Never say that you've walked the final way, though leaden skies obscure the light of day. The hour we longed for will certainly appear, and our steps will proclaim we are still here. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Gott Himmeln bleine, verstellen neue Tag. Kommen wird noch unser ausgedenkte schon. Es wird abbeugt an unser Trott, wir seinen da. Kommen wird noch unser ausgedenkte schon. Es wird abbeugt an unser Trott, wir seinen da. Vom grünen Palmenland bis weißen Land von Schnee. Wir kommen euch mit unser Pein, mit unser Weh. Und jeder spritzt, was ist gefallen, unser Blut. Sprotzen wird dort unser Glure, unser Mut. Von jedem spritzt, was ist gefallen, von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Glure, unser Mut. Das Lied geschrieben ist nicht Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Liedl von a Vogel oder frei. Das hat a Volk zwischen fallendig gewinnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hände. Das hat a Volk zwischen fallendig gewinnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hände. Da sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Gott Himmeln bleine, verstellen neue Tag. Kommen wird noch unser ausgebänkte Show. Es wird abbeugt an unser Trott, wir seinen da. Kommen wird noch unser ausgebänkte Show. Es wird abbeugt an unser Trott, wir seinen da. So hello, my name is Debra Brunner. I am the co-founder of the Together Plan, as it says here, and I'm going to be giving a talk entitled Restoring Legacy, Reclaiming the Brest-Litovsk Jewish Cemetery. And I'd just like to say thank you to Jeffrey Geisner for inviting us to give this talk for Jewish Culture and Holocaust Remembrance. This is a project that is incredibly important to us at the Together Plan, as you are about to find out. So with no further ado, let me introduce you to who we are and to the Together Plan as a charity. So here is me, and here on the right is Artur Lifshitz, who is my co-founder. He lives in Belarus. He was born and raised in Belarus, actually lived for a while in America, but as a child in Nashville, and then went via Israel back to live in
Belarus, and he and I are both incredibly committed to Jewish community revival in this part of the world. The focus of our work is in Belarus, although we are set up to work in the whole of the former Soviet Union and Eastern Europe. And as you can see, Belarus here, as I'm sure most of you know, is a landlocked country in the geographical center of the landmass that is Europe, bordered by Russia, Latvia, Lithuania, Poland, and Ukraine. So the Together Plan is a UK-based charity which promotes community capacity building through research, exploration, cultural events, and dialogue. And we help communities discover what can be achieved collectively, working alongside community members to develop skills and knowledge while providing the necessary training to build a sustainable future. And along the bar at the bottom, you can see that we are a consortium of organizations, all nonprofits. So the Together Plan is the mothership, I suppose, is the best word for us. And we have our partner organization, Jewish Tapestry Project in the United States. And you may not be able to see here, it says a strand of the Together Plan. Dialogue is the name we go under in Belarus. And as you can see, all of us have the same logo. So how do we do the work that we do? So we do it through the creation of a Belarusian Jewish cultural heritage route that we are working on. We create audio tours with people on the ground, with people in communities, helping them to discover their own hidden Jewish history. We work on significant preservation projects, which is one of which I'm going to be telling you about today. We do archival research. We help people find their ancestral records in the Belarus archives. We publish untold stories. We have several books that we have translated and published. We are educating about the hidden Jewish story or history of Belarus. We have a program called Making History Together, and we have a traveling exhibition in the UK at the moment, which is about to be produced in a Russian version in Belarus. And we are sending aid and resources to communities in Belarus. We are making significant strides in preserving and sharing the rich history of the Belarusian Jewish community. And in so doing, we are not only honoring the past, but also laying the foundation for a more connected and resilient future. And at the bottom, you will see that we are a member of an organization called the AEPJ, the European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Heritage and Culture. And they are the leading organization working with nonprofits, heritage practitioners, historians, museums across the landmass of Europe who all together are working to build the European root of Jewish heritage, which is one of the European roots of, one of the cultural roots of the Council of Europe. You can Google the cultural roots of the Council of Europe. And the Council of Europe, it was created after the Second World War in 1949 on the foundations of human rights, democracy, and the rule of law. And in 1987, they started the Cultural Roots program. So it's absolutely fascinating, and I highly recommend you look it up. So let's talk about Brest. This project that I'm about to tell you about is in the south of what is today Belarus, used to be Poland. And I'm going to just give you a sense of a feel of what the pre-war Brest Jewish community was like. So here you can see the gymnasium in Brest on the left. It's a school in pre-war Brest. And here on the right is a photograph of the Beitar parade on Lag BaOmer in Brest in 1930. Here you can see the Tarbat sign, the Tarbat school here with written in Hebrew and in it's in Polish, but it's written in English language letters. So you can see it's not yet part of the Cyrillic speaking world. Here there's a geography class at a youth club in Brest. Members of the Polet Zion and Chachalut in Brest, 1924, Zionist groups. Remembering that, or if you didn't know, in 1881 there were
terrible pogroms when Tsar Alexander II was assassinated, with a lot of the blame hurled at the Jews, which gave rise to the first wave of terrible pogroms. And there were more pogroms in 1903 to 1906. And then again in the 1920s after the Russian Revolution and the First World War. And of course, there was a huge buildup of a movement of Zionists, people who wanted to leave and go back to the homeland of the Jewish people. So these are just several photographs of Zionist groups, 1924, and then again here, the Poled Zion in Brest in 1930. Just regular people wanting to make change in their life, coming through a very difficult period of history. And remember, we haven't even got to the Holocaust yet. Here we have a very fantastic picture of Menachem Begin with Ze'ev Jabotinsky. Jabotinsky started the Beitar Zionist group, which was a revisionist Zionist group, meaning that these Jews were willing to take up arms and fight for their right to return to Palestine. There was no Israel at this point in time, and here they're wearing uniforms, as you can see. This picture was taken behind a pharmacy building that was built by a Jewish man in Brest in 1925, and his wife Fanya here was the pharmacist standing next to Jabotinsky, and here is a very, very young Menachem Begin who was heading up or participating in the movement of the Beitar Zionists in Brest. And that is the building. Fanya Greinberg and her husband Solomon who designed and built the building, and Fanya, who was the pharmacist. That photograph was taken behind that building, and it is today still a pharmacist in Brest, a pharmacy. So just to give you a little bit of a sense of the unseen Jewish history in Brest. I say unseen because we've been doing research with local people to discover the provenance of the Jewish or the buildings in Brest. It was a hugely Jewish town, and to this day, very few buildings are marked to say where Jewish people lived and worked and what they achieved in the town. But last year, or the last couple of years, we put together a collection which can be found on a platform called Europeana, which is funded by the European Union. It's Europe's platform for digital cultural heritage. And so we put together some research and created images of buildings that have a Jewish provenance. So here, for example, in the 1920s, this was the house of Jewish construction entrepreneur Moses Jablom. The building housed the Jewish Health Society and the gym of the Tarbat Jewish Gymnasium, the Jewish school, which I showed you earlier. In 1924, the Hebrew High School Tarbat was established in Brest. The Tarbat High School had a library with over 1,000 books, almost all in Hebrew. In its reading room were Hebrew and Yiddish periodicals, and next to the library there were evening courses and lectures. The Tarbat High School had a student council that occasionally put out their own newspaper called Zohar. That's taken from the Brest Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, which is available. You can buy it on the internet. And one of the translators of the memoirs that form the content of this book is a woman called Jenny Bush. She's based in Australia, and we're going to hear from her in a minute. So in 1923, Jews made up 60% of Brest's population of 60,000. During the interwar years, Brest was a part of Poland. In 1939, Brest became part of the Soviet Union when Hitler and Stalin divided Poland. In June 1941, the German army invaded the Soviet Union and Brest fell to German occupation. And between October the 15th and the 17th, 1942, the Nazis and their sympathizers shot over 50,000 Jews from Brest and the surrounding district into 11 pits at Brunner Gora,
ending the 600-year-old community. Brunner Gora is very little known, very little spoken of. It's currently, it does have 2 memorials. But it's not marked from the roads. It's very difficult to find, and very few people know about it. Here you can see a building that several years ago I was in Brest, and it had a scaffolding around it, and our local archivist and historian took us to this building and said, go underneath the covering that was there was a tarpaulin over the scaffolding, and he said, go inside and see what they've uncovered. And they had uncovered this inscription, as you can see here, which is in Yiddish and in Polish. Here it says cement in Yiddish. And we photographed that again for the Europeana platform. And we did the research and discovered it says the house of Jewish entrepreneur Menye Rachel Zients in the 1920s. The building housed Abraham Zuckerman's building materials warehouse, and the building retains advertising inscriptions in Yiddish highlighting the Jewish character of the town in the interwar period. The local Jewish community in Brest asked the owner of this building if they would not cover up this inscription and leave it exposed as a piece of history, and fortunately they agreed, which is why you can see the building was finished, but this was left exposed. This is the house of Chaim Greenstein, who was of Jewish origin, and the building housed the Brest branch of the Central Jewish Emigration, the JEAS, in Poland, which operated from 1924 to 1939. This was a period of time where there was huge anti-Semitism, and in the interwar period, emigration from the city became widespread. So this would have been a very, very busy building. This is a photograph of the synagogue that once stood in Brest, Choral Synagogue. Very beautiful building, as you can see. But today it is a cinema. It has been wrapped in this more modern edifice, but here you can still see the hexagonal shaped original building. Until very recently, there was nothing on this building to say that it was ever a synagogue, but the local rabbi went to great lengths to do this a piece of work in order to get it marked, and it does have a plaque today. Inside, you can walk around what the walls that once were the original building of the synagogue, and you can see here there is some colorful windows that have been put here, which is this arch here on the original building. And this is the plaque that is now on the outside of the building, thankfully, which says this building housed a large choral synagogue until 1939. It was built in 1861 and funded by the Jewish community of the city. The building was renovated in 1976 as a cinema. So this building, the Hekdesh Synagogue, also has an extraordinary history. It was built in 1886. The Hekdesh Synagogue was confiscated by the Nazis together with the neighboring Jewish hospital, and was used to house wounded soldiers. And when the Soviets reclaimed the city, it became a nightclub. Over the decades, it passed from hand to hand, eventually being owned by a private individual and used as an office space. And the iconic facade and the inside architecture was destroyed by the various occupiers, but the original building remained and remains to this day. And we'll come back to that later. So now let's talk about the cemetery. So the Brest-Litovsk cemetery was established in 1835. And here you can see some of the photographs of what it originally looked like. When it was really, you can see it's a very established cemetery. More photographs here, taken in the snow. And Jenny Bush, who I talked about earlier, who helped to translate the memoirs for the Brest Encyclopedia, the book. She told us that her grandfather's brother, Avraham Lezor Shalitsky, is buried in the cemetery. He died in 1935, and she said that her grandmother was a Gewürzmann, and there are lots of Gewürzmans buried in that cemetery. There are still people buried in the cemetery, but as you will see in a moment, there is very little to say that it was ever a cemetery.
So here's another colorized version of a photograph taken of the Brest-Litovsk cemetery. And this is what it looks like today. There is no marker to say that it was a cemetery. One part of it has been hardcored as a car park. It is a running track, it's a sports stadium. There are seats over here. This is white over here in the middle of the picture. Yes, there are still people buried there. So another photograph that I took in 2016 of somebody walking on the running track of the cemetery. So it's a pretty bleak picture. So how did the cemetery disappear? So let's go back to the Second World War, 1939. So the German-Soviet military parade took place in Brest-Litovsk in September the 22nd, 1939. So Brest, which was then Poland, falls under the Soviet control, and Germany and the Soviet Union, who are at this point allies, march together through the streets of Brest as to show their strength and their might. And the Germans leave the Soviets in control of Brest. But in 1941, on June the 22nd, Operation Barbarossa rolls into force, where Hitler goes against the Soviet Union, breaks his allegiance with Stalin, and invades the Soviet Union. So here you can see the Wehrmacht German army advancing into Belarus, into the Soviet Union, near Pruzhany in the Brest region, and this is June 1941. So just to say that with the Wehrmacht came the Einsatzgruppen squads, who were specifically, their task was specifically to destroy the Jewish communities in the Soviet Union. How did the Jewish cemetery disappear? Well, fortunately, through an incredible author and artist, a man in Brest who sadly died last year, Vladimir Gubenko, he created a book to document what happened in Brest between the 1930s and the 1960s. And through his eyewitness testimonies, or either of what he witnessed or others witnessed, he was able to put together images that tell us part of the story. So here he shows us that Cossacks were serving the Germans. They were robbing Jewish graves at the outset of the war. Here you can see the opening a grave, and you can see some two characters sitting here. So this is the start. So then Germans started clearing the cemetery to install sound detectors. This is again another one of Vladimir Gubenko's illustrations, and here you can see they've now cleared away some of the gravestones, and here are their sound detectors. Now, I wanted to share with you this image. This is what was called the Felix Warburg colony. The photograph was by Elias Grossman, 1923. And this is from the Jewish Joint Distribution Committee archives. As you can see on here, it says Kolonia Felixa Wartburga in Polish. So this was, remember, this was still Poland. After the First World War, the Jewish community in Brest were in a terrible, terrible state. Many Jews fought in the First World War and were killed. There were a lot of Jewish orphans. Much of Brest was destroyed. And Felix Warburg, who was the chairman of the Joint Distribution Committee, traveled there, found the abject poverty and the impact on the Jewish community. And money was put into building this new suburb of houses to reinstate the Jewish community. And within this suburb, there was an orphanage, so that the orphans were then rehomed. But when the Second World War began, and in 1941, when the Germans invaded, they killed the Jewish community, the Jews were murdered, and they turned this new area, this colony of houses, into a prisoner of war camp, where they interned the Soviet soldiers who were not treated as they should have been as prisoners of war, but they were starved. Now, when the Soviet army pushed back and reclaimed this area, they then turned this area into a German prisoner of war camp, by which point there was such terrible hygiene conditions around the camp
that they needed to do something. So the Soviet commanders ordered the German prisoners of war to remove the remains of the headstones from the Jewish cemetery, to use them, to repurpose them and lay them as paving around the prisoner of war camp, which Vladimir Gabenko has illustrated here. Now, as you can see, that's another picture of the colony as it once was when it was first built. This is Vladimir's picture. And this is a photograph that I took in 2014 when I was in Brest of what was left of the Felix Warburg colony. The houses had fallen into terrible condition and they were due for demolition. So we really caught them in the last phase of their existence. And all around here on the site where they were doing the demolition work, many gravestones were actually found. So this came to be true. And here's one of my photographs of some of the remnants of the gravestones that were being unearthed during the demolition process, and another. So we organized to have those collected and added to where others had already been collected. Now, this document is a very important document. According to the City Register of Brest, which was formerly known as Brisk, to the Jewish community, as of October the 15th, which is up here, in 1942, there were 16,934 Jews still alive in the city. But the next day, that figure was scratched out, as you can see here. This is October the 16th. And that is the day that the Jews were removed from the ghettos and taken to Brunner and shot. So this was really the end of the Jewish community in Brest, formerly Brisk. So what happened to the Matzevot? And when did the Together Plan become involved? So this is the first photograph that I ever received from Artur. He was in Brest and he was shown this collection of gravestones just lying under the arches of an area called the Brest Fortress. It's an area that the local municipality had given to the Jewish community to store gravestones that were being found all over the region. So it was very hard to make sense of this photograph of what I was seeing. And Artur said, well, I'll explain more. And I traveled there the following year. And these are my photographs that I took the following year. So this is the Brest Fortress, the entrance to the Brest Fortress Heritage Complex in Brest. And it's a very large area, and there is an area where there is there are some open arches, as you can see, and they've given this sort of open air but undercover area to store these gravestones. So you can see some of them are all sort of piled up here and here, but a lot of them were just dumped. This is the here, where you can see where my cursor is, those that had been stacked up, but this is where there were many. This is the original gravestone that I received the photograph of the year before. But just lots of pieces, very broken pieces, all strewn with rubbish and trash. And it was a terrible, terrible sight. And I said to Artur, this is unacceptable. Something has to be done about this. As you can see, more of my photographs here of them just literally piles and piles of pieces. It was terrible. And it was an enormous amount of gravestones or pieces of gravestones. So while I was there in 2014, we got a call to a construction site where the earth was being, foundations were being dug, earth was being dug up. This was very close to where the Felix Warburg colony had once stood, and they said that they were digging up what they believed were to be Jewish gravestones. So we went over there, and these are my photographs. This is my photograph of a huge pile of earth that was
where they were unearthing Jewish gravestones. So we arranged to collect these and have them removed and taken to where the others were being stored under the arches of the Brest fortress. But we also realized that there was a piece of work to be done to sort out the collection that was there. So we raised some money to have a fence installed there. The local municipality allowed us to put this fence in place. And then we were able to really make some sense of what exactly there was there. So as you can see, there's a little bit more of a sense of order. The rubbish has been removed. There's the fence, another picture, and more gravestones were being found all the time. There's another viewpoint. We put in a little a bit of a walkway through it, just to sort of, here we were still working on pieces, but we were beginning to get a real sense of what we had here, and it was quite extraordinary. Now, this is a piece of land that is outside of the area where the running track is. This fence runs around the sports stadium. This piece of land is just general shrubland now, but it was also cemetery land. Still has people buried there. And we got into a conversation with the local municipality to say that if we were able to raise some awareness and some funding, would we be able to reclaim this land to build a memorial? And the municipality were very supportive of this, and were willing to continue having a conversation with us about this. They were willing to entertain the idea. Here, this is the local historian and archivist, member of the Jewish community in Brest today. And as you can see, there are still the odd gravestones lying in the ground in this part of the territory. All the time, more pieces are found in people's gardens. This is a photograph of remnant pieces. You can see here's a corner of a gravestone. And where this happens, we go to every effort to collect every single piece and bring them to where the rest of the collection is. Now, the story took a turn at the end of 2019 when all of the gravestones disappeared from under the arches of the Brest fortress. We weren't sure why. We realized that for all sorts of reasons, the Brest municipality was trying to have them removed by the person who was collecting them, who we had been working with, but then stopped working with. And in the end, because they needed to reclaim the arches of the Brest fortress, they themselves went in and removed all of the gravestones. This was a bit of a nightmare for us because we didn't know where they'd gone to. So I flew to Belarus at the beginning of, in the January of 2020, so just before the COVID pandemic. And our tour found them, worked with the Brest municipality, and who said that, yes, they're in a warehouse, rather decrepit warehouse on the outskirts of Brest, and they were willing to show us where they were. So we went there and did some photography, did some filming of them, but unfortunately they hadn't moved them with great care, and many of them were broken in the process, which was very sad. And we were back to this situation where they were all once again just dumped in a big pile. Which was very, very upsetting. And we really felt we'd been set back with the hopes of working with these gravestones. As you can see here, this is me in the warehouse, in a very cold warehouse in 2020. But the municipality, again, were willing to talk to us, and we started a new conversation with them to see if we could come up with a plan to move forward to do something with these gravestones. So we were able to get an article into the Times, and we started to campaign to build a memorial. And we signed an agreement with the Brest authorities in 2021 to exclusively work with these gravestones. And this enabled us to then have solitary access to them and start reordering them, as you can see here.
We went to great lengths to start photographing every single piece that we had. This is our tour with a member of our team in the warehouse, working with the gravestones. As you can see, there's some sense of order again. And we even made it onto Belarus News, which I will show you a very short snippet of. Спустя 80 лет забвения в Бресте началось строительство лапидария. Экспозиция старинной письменности на камне появится на месте старинного еврейского кладбища, снесенного в начале Великой Отечественной войны. נפטר י"ב מנחם אף, תר"ש ד', לפרט קטן, תהיה נפשו צרורה בצרור החיים. Специалисты изучают, документируют и фотографируют надгробия, около 1000 мацев, предположительно с одного некрополя. В начале войны, когда Брест был оккупирован, фашисты расправлялись не только с евреями, но и с их памятью. Самое старое и большое кладбище в городе разграблено, а потом вовсе стерто с лица земли. Надмогильные плиты использовали для мощения улиц. Спустя много лет их обнаружили и передали представителям общины. С инициативой вернуть мацевы на место и построить мемориал выступила общественность и потомки евреев Бреста. Уничтожение кладбищ, в том числе нацистами во время Холокоста, это было обычной тематикой. И, к сожалению, долгие годы мы не смогли восстановить ту справедливость и вернуть камни, и вернуть кладбище в какой-то первозданный вид. Поэтому на сегодняшний день есть решение таких проблем. Это возможность строительства мемориала, который будет посвящен не только людям, которые похоронены на этом кладбище, но и всему наследию нашей страны, потому что еврейское наследие Беларуси – это часть наследия всей Беларуси. Это будет первый лапидарий в стране. Проект в 3 этапа. После изучения надписи займутся дизайном будущего комплекса. Концепцию согласуют с еврейской общиной и городскими властями. Чтобы завершить работы, специалистам понадобится около 3 лет. So we were very proud that we were able to get that onto Belarusian national television. And then we created an online catalogue that was done between 2021 and 2022 with the support of a descendant from Brest. And that, as you can see here, this is the team working to photograph every single piece that was then read and translated. And currently that catalogue is available to be found on the Foundation for Documentation of Jewish Cemeteries in Poland. It once was in Poland, and currently that's where they are. Our catalogue is being hosted. I'm very excited to say that we have already heard from somebody in America who has said that thanks to the efforts of our work, he has discovered the gravestone of his great-great-grandmother, which was very exciting for us, and we're very proud of that. And he said it's the only tangible connection that he has to her, which is pretty amazing. So the site and the design of a memorial that we now are working on. So the actual, here you can see an aerial shot of the running track. This is the bleachers, the seats. And right down here is the area that is outside of the fence that I showed you earlier, which is where we are going to be hopefully building a memorial. This is an aerial shot from Google. So again, here outlined in red is the area where the memorial will go. This is the running track. But as I said earlier, this was the whole area was the cemetery and is technically still cemetery land. So this is the design of the memorial by an artist designer in Dallas, Texas, Brad Goldberg, where he has designed 2 walls, which we sort of make up as sort of like a hug. There will be earth that will be brought in because we can't dig down because this is cemetery land, so the land will be built up. And then the remnant pieces that we have in our care will be installed here on the mound, all in different angles. They won't all be facing one direction. Which people can walk through, people can walk across the mound in amongst the gravestones. And all of the pieces that are too small, the very small remnant pieces will go onto this, the upper face of the wall.
where people can run their hands along. So it's a sort of an aerial shot of what it hopefully will look like. And with, as you can see here, there are little seats also within the walls so people can sit and have some quiet introspective time. So how does this memorial play a pivotal role in Jewish history? Well, it will put the cemetery back on the map. It will give the functioning community a place to commemorate those who have gone before them, the community in Brest today. It will give Jews from Brest living in the diaspora a place to visit in memory of their ancestors. It will empower the local community, and that's Jews and non-Jews in Brest, giving them connection to and pride and ownership of a piece of their history that needs to be reclaimed and preserved. And it's worth saying here that it was non-Jewish people around Brest who started returning those gravestones as they were finding them, and had been over many, many years. And I think it's important to acknowledge that here. It will play a major part on the heritage route that we are building to tell the story of the Jews from Brest. It restores history and memory. And moreover, it plays a vital role in Holocaust education and helps to understand the hidden history of the suffering of the Russian, Soviet, East European Jews. Really, really important. How will this support the functioning Jewish community in Brest today? Well, if you remember, I talked about the Hekdesh synagogue that was lost, became a nightclub, became an office, but the building lost its features. Well, I'm very pleased to say that today has been restored to the Jewish community and is the functioning synagogue of the Jewish community in Brest today, which is fantastic. And here you can see them. So the Brest Cemetery Memorial will give that community a place to commemorate those who went before them. It will be restorative, it will put them on the map, and it will connect them to the wider world. And here you can see us making a short film in 2020 when I was there to visit those gravestones that had been relocated to the warehouse. So the road so far and the road ahead, well, we have many, many press articles, which can be found on our website. We've been working on this for, really since 2014. So there's a lot that we've covered, a lot of ground. Plus, there are also many articles that I've written about the developments of the project. So we signed the exclusive agreement to design and build a memorial in 2021. Our deadline of that agreement is this year, so it's all to play for now. We've sorted the headstones in 2021, that was completed. We photographed them in 2021. We did all the translations and created the catalogue in 2022. The design of the memorial was commissioned and completed in 2023. It was approved by the Brest authorities in 2023. The building application was submitted by the end of last year. Almost 50% of the funds have been raised so far. We have a crowdfunding campaign that will run on May the 19th to May the 20th. So we are really in our final phase now, with construction hopefully planned for the summer of this year. If our crowdfunding campaign, it will be successful. So hopefully many of you watching this might want to play a part in that. So what can you do to help? Well, as I said, you can be part of the crowdfunding campaign. You can join the crowd, you can donate, you can share the link when it goes live with friends and family, and even put it on social media. You can subscribe to receive the campaign updates as we move forward. And I invite you to come on the journey, because I do believe we can do this together. Just to say, in conclusion, building a heritage trail where we'll be able to signpost Jewish tangible and intangible heritage and significant memorials such as this one in Brest will enable Jews and non-Jews in Belarus to engage in dialogue around Belarusian Jewish history, and it will enable Belarus to tell its own story. And we are great believers in that. We believe that this is the route to revival. So I invite you to join our campaign to build the Brest-Litovsk Jewish Cemetery Memorial. And please contact us with any questions via our email, contact@thetogetherplan.com. Thank you very much.
Wow, thank you, Deborah, for a tremendously enlightening presentation. And I hope everyone will take a look at your information about the Together plan. Next on our agenda is to watch The Aftermath. And after the movie, Deborah will be back to sort of integrate her thoughts into why she chose this movie for our international film presentation. I hope you enjoy the movie. We'll see you after. Are you looking for a taxi to the town? Yeah. Are you looking for a taxi to the town? Taxi to the town, guys? Na centralny? Proszę bardzo. Pan tym 11:50 z Chicago? Słucham? Pan tym 11:50 z Chicago? Tak. Długo pan tam był? 20 lat. Prawie. Gdzie zarobić? No to różnie mówią, jedni tak, inni inaczej. A ja codziennie pytam tych pasażerów tego 11:50, jak im tam poszło. No i jak to wychodzi procentowo? 50/50. Ale większość jest zadowolona. A pan z tych niezadowolonych? Polakowi to oni tam nie dadzą zarobić. Może pan być pewien. Długo do dworca? 7 minut. A o której ma pan pociąg? 14:05. To dokąd pan jedzie? Dobra, to.
wieczór. Zgubił się pan? Nie, tylko postawiłem gdzieś tu torbę i zniknęła. Po drodze nie widziałem, ale też nie przyglądałem się specjalnie. Jak to zniknęła? No postawiłem, wszedłem do lasu, a wtedy zniknęła. Dziwne. A pan dokąd tak po nocy? Do Józefa Kaliny, bratem jestem. Do Kaliny? To pan jest ten brat z Ameryki. Tak, to ja. Sierżant Nowak. Franciszek Kalina. Nie było mnie, jak pan wyjeżdżał. Ale to i owo słyszałem. Pan siada, podwiozę pana. Od przystanku szedłem sam, wydawało mi się, że coś widzę w lesie, to poszedłem sprawdzić. Musi któryś z letników, bo nasi to nocą po lesie nie łażą. No bo i po co? A letnicy nie takie głupoty robią. A dużo letników we wsi? Teraz każdy trzyma letników. Tak szczerze, to poza pańskim bratem i Malinowskimi wszyscy kwatery wypuszczają. Nie wszyscy to zgłaszają. Ale ja swoje widzę. To robić chcą ludzie, to jasne. A malinowscy zawsze byli dzicy. Malinowscy tak. Ale pański brat nie był, dopóki była Jola. Pan zajdzie rano na komisariat, to spiszemy protokół o kradzieży. Co będę panu głowę zawracał dodatkową robotą? Ja też jej nie będę szukał. Ale jak się znajdzie sama, to będzie pan mógł według protokołu udowodnić, że pańska. Czego tam? Po co ci ta siekiera, Józiu? Poręczniejsza z bliska od kosy. To ty, Franek? Wchodź. Bracie. Jak tam, Jola i dzieciaki? W porządku, zamieszkali u mnie. Charlene pomaga przy dzieciach. Chodź. Nie będziemy stać na podwórku. Gdzie masz bagaż? Zgubiłem, albo mi ukradli. Jak? Na dworcu ci ukradli? W lesie. Dowódy! Udział! Nic się tu nie zmieniło. A co tu się miało zmienić? To nie Ameryka, tu się nic nie zmienia. Herbaty ci zrobić? Obiadu nie gotowałem, to i nic nie zostało. Jadłem na dworcu. Józek, zostaw to. Wielka to czemu odeszła? Nie mówiła ci? Nic nie powiedziała, 2 razy pytałem. Potem dałem spokój. O co poszło? A bo ja wiem. Nie mówiła, że nie idzie ze mną wytrzymać? A idzie? Ja ze sobą wytrzymuję. Po co żeś przyjechał? Czemu Jola nie wyprowadziła się do matki, tylko od razu do Ameryki? Napijesz się? A ty? Ja nie piję. A zanim Jolka wyjechała z dziećmi, to piłeś? Pościelić ci? U dzieci. Sam sobie pościelę. Józek, zrobiłeś coś Jolce albo dzieciakom? Przysięgnij się. A jak myślisz, bracie? Wiem, że musiało być coś, że Jolka się zdecydowała z dziećmi na Ameryki. Tak, a jak ty wyjechałeś, to co to było? Ja szczeniakiem byłem, ojciec na rencie, a matkę żeś samą na 8 hektarach zostawił, to co to wtedy było? Franek. To stare sprawy. Rano ci pokażę, jak stare. Co to? Wiem tyle, co i ty. Łobuzerka. Najechało się letników. Letników. Jakbym wtedy przyjechał na pogrzeb, to by mnie już nie wypuścili. Zabraliby paszport, a może nawet do więzienia. No i co z tego? Nie byłeś na pogrzebie rodziców, ani taty, ani mamy. Jak im to wytłumaczysz? Mnie, że paszport. A im? Oni nie żyją.
Może dla ciebie. Józek, zatrzymaj się. Zabieram je wszystkie w tym tygodniu. Nie myślisz, że tak to się skończy. Jak nie Bóg, to parafianie się o swoje krzywdy upomną. Kalina, opamiętaj się! Można? Można. 2 złote. Papierosy ulicy dostanę? Nie no, tylko to co na sklepie. Do widzenia. Do widzenia. Do Kaliny przyjechał? Do brata przyjechałem. Pan jest z Sum, kuźnie pan ma. Z Ameryki przyjechał? Z Chicago. To starszy olejnika tam umarł. To dawno. Starszy olejnika po wojnie z Amerykanami wyjechał, a ja przed stanem wojennym za Jaruzelskiego. Spotkałem dzieci olejnika. Amerykanami są. Już po polsku słabo. A on ile w domu nie był? 20 lat. Na pogrzebie ojców nie był. No nie byłem. Z bratem się widział? Dopiero co na grobach byliśmy. Nie szedł tędy? Może by brata do Ameryki zabrał. Józka? Ale on do Ameryki to nie bardzo. Tam młodym trzeba być. Taki kraj dla młodych. Bratu pomoże. Jak to między braćmi? Dziadku? A co? Józkowi źle gospodarka idzie? Ja mu w gospodarkę nie patrzę i w ogóle. A w co? Chodziło mu o? Ja tam nic nie wiem. Ale dziadek dobrze radzi. Po co brat ma się marnować? Zresztą kobieta z dzieciokami już wyjechała, dobrze mówię? Na wakacje wyjechała. On mi swoje, ja swoje. Pani Kalina! Pan no zajdzie do mnie na chwilę. Korony nie ma. Ostrzegawczy pan jest. Ale jak zginęła walizeczka, to nie widzieliśmy. Walizeczka nie ze złota. Ale coś nieco się z Ameryki przywiozło. Wszystko mam przy sobie. Wacek! Tak? Będziesz pisał protokół o kradzieży. Proszę opisać walizkę i podać jej zawartość. Chwila, panie komendancie. Tylko wezmę formularz. A mój brat Józek to co? Co jego brat Józek, to co? Lubiany jest we wsi? Pani Kalina, a piliście coś dzisiaj wyskokowego tam pod sklepem? Szczęść Boże! Szczęść Boże. Władek, możesz na chwilę? Zaraz wracam. Co to jest? Wniosek komendanta do sądu grodzkiego o ukaranie pańskiego brata za zniszczenie drogi publicznej. Wieś go chciała zlinczować. Gdyby nie Nowak, to znaczy komendant, to nie wiem, co by było. Jakiej drogi? Na tej do Starej Garbarki. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzieliśmy się przed sklepem. Rozmawiał pan z moim dziadkiem. A, pani jest wnuczką Suma, to znaczy Kowala Sudeckiego. Dziadek już nie jest kowalem. Koni nie ma. A ktoś tu w ogóle pracuje? Ja. W ośrodku zdrowia w Górówce.
Pan z Ameryki przyjechał. Widział się pan z Jolą? Panie się znają? Tak. Często przyjeżdżała z dzieciakami do nas do ośrodka, to się poznałyśmy. Co u niej? Wszystko okej. A mówiła pani, dlaczego tak nagle wyjeżdża do Ameryki bez mojego brata? O jej wyjeździe wcale nie wiedziałam. Od ludzi się dowiedziałam, że zabrała dzieciaki i wyjechała. A to przecież trzeba przygotować. Wizy do Warszawy trzeba i w ogóle. A słyszała pani o tej drodze, tej tutaj? Że mój brat ją zniszczył, czy coś takiego? To inna droga, tam dalej. Pokażę panu. To parę metrów stąd. Jak to zniszczył? Wypadek miał? Uderzył w coś? Ludzie mówią, że na wierzchnię zerwał i ukradł, to znaczy wywiózł gdzieś, a ja dokładnie nie wiem. Musi pan brata spytać albo komendanta. Jak to na wierzchnię wywiózł? Z czego ona była? Ze złota? To tu. Pójdę już. Jakby pan dzwonił do Chicago, to proszę pozdrowić Jolę od Justyny. Dobrze? Na pewno. Dziękuję pani. Pomóc ci! A umiesz jeszcze? Ziu! Jak to było z tą drogą do starej garbarni? Nie, ubrodzisz się! Ty młodź, ja będę odrzucał! Muszę pojechać po południu do Górówki. Kupić najpotrzebniejsze rzeczy, zanim mojej torby nie znajdą. Oni? Nic nie znajdą! Pojadę z tobą, bo mam jedną sprawę w parku! Po co żeś tę drogę rozkopał? Dobrze ci idzie! Widać, że w tej Ameryce za biurkiem nie siedział! Na azbestie robiłem. Tam wszyscy na azbestie robią. Albo na demolition. Znaczy przy rozbiórkach. Amerykanin ci takie roboty nie weźmie. A zrobiona być musi. To się specjalnie nie czepiają. A oni to czemu jej nie chcą? Construction, to znaczy w budownictwie, to tam same Żydki. Oni ci takiej roboty brzydzą, wolą się innymi wysługiwać. Do tego to niebezpieczne, to potem młodziek ma zdrowie tracić. A przy rozbiórkach? Bo azbest to podobno raka wywołuje. Raka płuc. A jak przy rozbiórkach? To inna sprawa. To co, nie powiesz mi? Musimy złapać ten PKS do 14, bo inaczej nie da rady wrócić. Jak chcesz. Przyjechałem, żeby ci pomóc, nie? Miałeś pomóc, to trzeba było nie wyjeżdżać. Co ty myślisz, że rodzice przeze mnie umarli?
Starzy byli! Na każdego przyjdzie czas. To chodź sam! Jakżeś taki pomocnik! Dowódnik! Niestety, panie Kalina, ale nie możemy panu udzielić kredytu. Bardzo mi przykro. Jak to nie możecie? Nie chcecie? Bardzo chcemy. Ale nie spełni pan warunków jako kredytobiorca. Panie kierowniku, to ludzie z wykształceniem pisali dla mnie te wnioski. Chcę pożyczyć 50 000 pod zastaw gospodarstwa wartego 650, gdzie tu jest problem. Widzi pan, to nie jest takie proste. Aby otrzymać kredyt hipoteczny, musi pan dysponować bezsprzecznym tytułem własności. A tak w pana przypadku nie jest. O to chodzi. Mój brat, współwłaściciel gospodarstwa, właśnie przyjechał z Ameryki, może podpisać wszystkie potrzebne dokumenty. Franio, pokaż paszport panu kierownikowi. Miło mi, ale tu nie o pana chodzi, tylko o tytuł własności panów nieżyjącego ojca. Nie miał prawa przekazywać go panom, gdyż sam nabył go bez całkowitej dokumentacji. Ale przecież ojciec pożyczał nieraz pieniądze w waszym banku. Pani Kalina, czasy się zmieniły. Co to znaczy, że tytuł własności naszego ojca jest wątpliwy? Dostał ziemię w reformie rolnej. No właśnie, ale to już panowie wyjaśnią w gminie. Dopiero poniedziałek 8:30. No co poradzisz? Nic nie poradzisz. Trzeba poczekać do poniedziałku. Idę do sklepu. Gdzie cię szukać? W Karinie piwa się napił. No, a ty, małorolny, komu kibicujesz? Startowi czy Wiśle? Masz coś do mnie, to mów. No to mam do ciebie, że się pytam, komu kibicujesz. Ja zawsze kibicowałem i kibicuję Lechowi. Jakiemu Lechowi? Poznań znaczy. Lechowi Wałęsie. Halo? Dzień dobry.
Krew z nosa zaraz przejdzie, nic mi nie będzie. Tak to po ramionach poszło. Chusteczkę masz? No to się nie zdarza, no nie wiem, co ich napadło. Wie pani, kto to był? No pewnie, że tak. Oni w tartaku robią, ale no nigdy, żadnych awantur, no. To pański kolega musiał mi coś nagadać. To niemożliwe. Mój kolega nigdy nic nie mówi. Nikomu. Chcesz wiedzieć? To na matczyne pole wyjdziemy. Na matczynę. Tam dobra ziemia. Pszenicę obsiałeś? Niecałe. Boże, jedyne co to jest? Płyty. Jakie płyty? No to są te płyty, które wyrwałem z drogi. I jeszcze z innych miejsc i tu przyniosłem. Po co? Nie wiem, nie mogłem inaczej. Ile tego jest? 328. I ty to wszystko sam? Sam. Na naszym polu? Tylko dlatego jeszcze stoją, że na naszym. Skąd je wziąłeś? Jak w 98 powódź zmyła drogę, to przebiliśmy się przez las do starej drogi, tej obok garbarni. No i się okazało, że pod ściółką leżą te płyty. We wojnę Niemcy zburzyli Burznicę, stary żydowski cmentarz i sobie utwardzili nagrobkami drogę. Od stacji do garbarni. I tak było jeszcze parę lat po wyzwoleniu, bo gmina nową drogę pobudowała dopiero w 55. Stara droga zarosła, razem z nią te płyty i tak leżały aż do powodzi. To sobie pomyślałem, nie bardzo tak jakoś. Wszystkie z tej drogi? Nie, potem się okazało, że sporo jeszcze po gospodarstwach jest. Ludzie z płyt sobie porobili progi, warsztaty, posadzki. Filipowski nawet jeden w Wygódce miał. No. Ten to Ostrowski sobie na warsztat przerobił. I tak ci oddał. Kupiłem. Za 300 zł. Większość tych, co nie z drogi, to od ludzi odkupiłem. Tylko Filipowskiemu w nocy wyniosłem, bo odstępnego nie chciał. Za każdy dałeś 300. Różnie. Przeważnie 100. Czasem 200, czasem 80. To jak liczyć po 200, to będzie prawie 70 000. Nie no, tyle to nie. Pani Brejda. Córka Ichaka z Kobrynia. Kobryń. No, ciekawe, że aż tu przyjechali. Przecież to po żydowsku. No, jak stawiałem, to mnie zaciekawiło, co tu jest napisane i się trochę poduczyłem z takich przedwojennych książek. To jest po hebrajsku. Józek, po co ci to wszystko? Ciekawy byłem. Czy ja wiem? A co ludzie na to twoje hobby? Nie jest żadne tam hobby, tylko tak trzeba, bo to ludzie przecież byli. Żydki? Żydzi. Nie o tym mówię, co we wsi na to. No, mówią, że mi się w głowie pomieszało. Najgorsze, że Jola po ich stronie stanęła. Szczególnie jak wykupywać zaczęła. A co miałem, kraść? Józek, bratem moim jesteś. Ale Jolce się nie dziwię. Tylko, że teraz ja twoją kobietę i bachory mam na głowie. Boczku? No. Co ci naszło? A bo ja wiem. Tyle rzeczy jest nie w porządku na tym świecie, ale jakoś z tym żyjemy, bo inaczej się nie da. Ale ja sobie myślę, że są rzeczy bardziej nie w porządku niż inne. No bo jak widzisz, chłop pijany leży na ulicy, no to
Myślisz, pijany idziesz dalej, bo masz swoje sprawy i w ogóle. Ale jak dziecko leży na ulicy, to już nie możesz pójść dalej, rozumiesz mnie? No mów. Niemcy zburzyli im ten cmentarz. Co ja mogę na to poradzić? Nawet nie było mnie wtedy na świecie. Utwardzili sobie nagrobkami drogę, to już jest bardzo nie w porządku. Ale i o tym nic nie wiedziałem. Dopiero jak nasi po powodzi zaczęli myśleć, żeby starą drogę wylać asfaltem, to powiedziałem sobie, że tak nie może być. Wpierw było, że gmina się tym zajmie, a potem widzę, że nic. Ludzie jeżdżą jeszcze zadowoleni, że utwardzone mają. No to wszystko rozumiem. A dlaczego akurat ty? My z Żydkami nigdy nic wspólnego nie mieliśmy. Bo ja wiem, no też właśnie tłumaczę, że nie wiem. Źle się czułem. Ciągle myślałem, tak nie może być. No bo jakby pomnik naszego ojca i matki wyrwali i sobie położyli przed kościołem, żeby po błocie nie chodzić, byś się zgodził? Ale to obcy są. I to bardzo. A już nie mówię, że martwi od 100 lat. A twoja rodzina żyje. I macie robić zażydostwo jakieś? Nie wiem. To jest nie w porządku. Ale nie mogłem inaczej. Ja poznałem Żydów dobrze w Chicago. To jest taki naród, że gdyby... Dlaczego pod kościołem? Ta wymurówka wokół studni też jest z żydowskich nagrobków. Józek, po prostu tego nie rób. Dlaczego? Proboszcz się zgodził. Nawet prosił mnie, żebym je zabrał, jak się tylko dowiedział. No, tylko ten młody ksiądz coś do mnie ma. A jak się proboszcz godzi, to on mi może. Nie rób tego i już. Ty nie rozumiesz, że to nie jest w porządku. To się źle skończy, zobaczysz. Ci drwale dzisiaj to myślisz, że co? Bez przyczyny dali ci po mordzie? Jakiś klub piłkarski im poszło, pytali, komu kibicuje. A ty im powiedziałeś, że Maccabi Tel Awiw. Pijani byli. Zaczepki szukali, to wszystko. Czemu akurat ty, durniu, o obcych zmarłych masz się upominać? No bo niby z ich żywych już nikt nie został, żeby móc samemu. Gospodarka Kaliny to będzie gdzie? U nas takiego nie ma. Może w Wójtówce, ale ja tam Wojczaków nie znam. Wójtówka to na łapę. Nie zdążymy. Dzięki. No przecież tutaj, Wiciutni, tutaj jest dużo. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Pan Kalina. Z Ameryki. Z Ameryki, proszę ojca. Pomówić chciałem. A to proszę. To na stałe pan wrócił. Nie, tylko tak na wakacje. Do brata przyjechałem. A, pan tu, a bratowa w Ameryce. Tak żeśmy się wymienili. Ja to jeszcze u ojca pierwszą komunię przyjmowałem. A to będzie ile? 30 lat? To był pierwszy rok ojca u nas. A to będzie 33. Kawał czasu, kawał czasu. Pańskiemu bratu ślub dawałem. Rodzicom namaszczenia, ostatniej posługi udzieliłem. Dzieci jego chrzciłem. Do pierwszej komunii doprowadziłem. Całe życie, całe życie. Franuś. Na pogrzebie rodziców nie byłeś. Nie. No Wiciu, przecież tutaj masz, tutaj pełno jest. Bezmyślność, proszę ojca. A nawet nie. Pomyślałem o tym, ale mi wychodziło, że to może być niewygodne, kosztowne, a oni i tak nie żyją. Tak sobie tłumaczyłem, że gdyby byli na łożu śmierci, to bym bezwarunkowo przyjechał. A tak to, co za różnica. Tak myślałem. A teraz będę z tym żyć.
A wiesz, co jest potrzebne do przebaczenia? Sumienie. Przede wszystkim. O moim bracie chciałem porozmawiać. Ludzie krzywo na niego patrzą. A ja myślę, że robi, co mu Bóg każe. Chciałem nawet kazać o tym którejś niedzieli, a pomyślałem, że może sprawa przycichnie. Nie warto nagłaśniać. Nie przycichła. Wczoraj byliśmy w Górówce, napadło go 3 takich. Świadkowie go szczęśliwie uratowali. Coś poważnego? Rozbity nos, ale boję się, że następnym razem to wybiorą miejsce bez świadków. Skąd wiesz, że będzie następny raz? Powiedział mi, że chce wywieźć te płyty spod studni przy kościele. Tak. Prosiłem go tylko, żeby wybrał dogodny termin. Na to, proszę ojca, nie będzie dogodnego terminu. Co zamierzasz zrobić? A poza tym, co słychać w domu? Wszystko dobrze? Dziękuję. Tak. Pani Kalina! My się nie znamy. Ksiądz Janusz Pawlak jestem. Franciszek Kalina. Brat Józefa, nie mylę się. W czym mogę pomóc? Był pan u księdza proboszcza. Dobrze, że pan zdążył, bo to ostatnie dni księdza na probostwie. Nie jest chory. Przychodzi na emeryturę. Zawsze mówi się zasłużoną, ale mało kto na nią zasłużył, tak jak ten człowiek. Tak. Musimy zrobić wszystko, żeby to się odbyło w spokoju, a nie skandalu medialnym. Pan wie, o czym mówię. Nie. Niech się pan rozejrzy, porozmawia z moimi parafianami, to się pan dowie. Bo teraz to są już moi parafianie. Także ci z Tartaku. Z Bogiem. Jak jedziesz do Górówki, jak PKS-u nie ma? Rowerem, a w zimę to i traktorem. A ty tam po co? Jakiej rzeczy muszę sobie kupić? Kiedy żniwa? Ty mi powiedz. Widzisz, bracie, tego się nie zapomina nawet w Chicago. Jak będzie pogoda, to trzeba zaczynać. Mówiłem kombajn na poniedziałek. A ja umówiłem się z proboszczem, że pojedziemy do miasta, a on w tym czasie każe te twoje płyty wywieźć. Żniwa, a ty do miasta chcesz jechać. Ja nie mówię, że teraz. Nawet lepiej, jak zaczekamy. Nigdzie nie jadę. Ty do reszty zgłupiałeś. Koniecznie chcesz ludziom się narażać? Nic złego nie robię, żeby musieć takie tam... Albo żeby kto inny za mnie. Później pogadamy. A i gadać nie ma o czym, nie jadę. Dobra. Traktorem mówisz? Do pracy? Już jestem w pracy, wyszłam na chwilę. Dzwonił pan do Joli? Jeszcze nie, właściwie czekam, aż z bratem sprawę wyjaśnię. Czemu mi się pan tak wygląda? Bo mam prośbę. Pani w szpitalu pracuje. Tak. A jak wzywacie księdza do ostatniego namaszczenia, to skąd? Miejscowy przychodzi z Górówki, a co? A jak go nie ma, bo wyjechał do Rzymu. To proboszcz ze wsi przychodzi. Czemu to pana tak interesuje? Nie wygląda pan na umierającego. Z takim bratem to nigdy nic nie wiadomo.
Wiem, że w niedzielę wszystko pozamykane. Ziemniaków bierz. Nawet otwarte było. To gdzie masz zakupy? Długo by opowiadać. Kto tu we wsi albo w okolicy ma porta granatę niebieskiego z 1972? Pytaj mnie, a ja ciebie. Ja się na samochodach nie znam. Stało się coś? Komendant może będzie wiedział. Nic takiego. O której jutro kombajn przyjeżdża? 4. Trzeba się wcześniej położyć. Ty się połóż. Ja się umówiłem. Z kim? Tutaj wolnych nie ma. No. No i na co czekasz? Aż ksiądz wyjedzie. Nie lubię robić przedstawienia na całą wieś, tak jak ty. Tylko co, jak złodziej? Ale po mordzie nie dostanę, a zgodę proboszcza mam. A co możesz czekać do rana? Niby czemu ksiądz po nocy miałby się ruszać? Gdzieś. Może ktoś dzwonił ze szpitala w Górówce, że potrzebne jest ostatnie namaszczenie. Będzie wściekły, jak się okaże, że jechał niepotrzebnie. Nic nie zarobi, a tu jeszcze płyty zniknęły. Obchodzi cię to? Otwórz. Szmuel, Meir, błogosławionej pamięci syn Abrahama, Nehemiasza, Helmer, uczennik Kantor. Możesz się wziąć do roboty, bo nie mamy całej nocy? Spójrz. Dobra, jeszcze 2 i kończymy. Niech będzie pochwalony. O co chodzi, moi drodzy? O co chodzi? Chodzi o to, proszę proboszcza, że te 2 Żydki rabują majątek kościelny, a my na to nie pozwolimy. Nikt tu niczego nie rabuje. Osobiście prosiłem ich, żeby wywieźli te płyty, bo będę remont robił tu na plebanii. A te płyty złożono tu za okupacji bezprawnie i pora, żeby wróciły na swoje miejsce. A Kaliny są tacy sami dobrzy Polacy jak wy czy ja. I chrześcijanie. A ty, Sum, do kościoła nie chodzisz i będziesz się w piekle smażył. A ksiądz Janusz mówił co innego. Przekabadzić mi się dał. Żydy Chrystusa zabili, a on ich broni. Na razie ja tu jestem proboszczem, a nie ksiądz Janusz. Teraz rozejdźcie mi się, bo przyczepa na godziny wynajęta pieniądze kosztuje. No, już.
spać nie może, to do kościoła zapraszam na nocne czuwanie. Proszę za mną, proszę. Do góry nogami. Spójrz, co tu? Nikogo nie ma. Ludzie tu zabobonne. Nocą samemu przez las. Trzymaj prosto. Franek! Chodź tu, sam sobie nie dam rady! Zrób tak jak przy 300 poprzednich. Skąd wiesz, że twoje? Wszędzie są takie same. Z daleka. A z bliska masz adres fabryki po amerykańsku. W torbie miałem 2 kartony takich. Ktoś mi z zaiwaniem teraz sobie popala. Kombajn powinien już być. Ma płacone od 4, która jest? 4:40. Spóźnia się. Gdzie mój kombajn? Tobie się ostatnio wszystko myli, Kalina. To nie jest twój kombajn, to nawet nie jest mój kombajn, tylko firmowy. Zamówiłem na 4 rano, zapłaciłem zaliczkę. Zboże do rżnięcia jest, gdzie jest kombajn? W warsztacie. Jak w warsztacie? No normalnie w warsztacie, co się dziwisz? Człowiek się zużyje, a co dopiero maszyna. Kiedy naprawią? Skąd ja mogę wiedzieć? No przecież widzisz, że go tu nie ma. Musiałem go do Ogórówki na naprawę dać, bo to coś poważnego. 2-3 dni. Ja nie mogę czekać 2-3 dni! No ale będziesz musiał. Na twoje dni wypadło, wyleciałeś z kolejki. Jak wróci, po kolejności będzie pole obrabiał. Na koniec twoje. A kto powiedział, że wypadłem z kolejki? Ja. Sprawiedliwie będzie, jak każdy się o te 2 dni przesunie. Wy mnie, Kaliny, sprawiedliwości uczyć nie będziecie, bo póki co to ja tu rządzę. I mogę was albo zapisać na koniec kolejki, albo oddać zaliczkę. No jak? Bydlak, coś kręci. Myślisz, że specjalnie na żniwa kombajn zepsuł? Nie wydaje mi się. Po prostu pech. Pewnie tylko w łapę chce, żeby przesunąć kolejkę o te 2 dni. Jedziesz do urzędu w sprawie tego aktu własności? Nie, jedź sam, ja żniwiarkę muszę przejrzeć. Taki kawał z żniwiarką? Ojciec dawał radę kosą, o żniwiarce nawet nie myślał. Jak chcesz. Zawód pana moim polu! A nie spotkali z Ameryki? Czemu nie jesteś na naszym polu, tylko tu u Grzelaka? Mieli pan pretensje do kierownika. Rano chciałem jechać do was, a on mówi, że mam do Grzelaka, to przyjechałem. Ja się grafikiem nie zajmuję, czekam na miastę. Kończ tu i jedź do nas! Ja o tym nie mogę zadecydować, ani pan. To jest dla kierownika i nie ma tak, żeby kombajn po krótkiej przyjechał. Najwyżej się umówcie na jutro. Nie jest wszystko jedno, gdzie robię. Ile mi twoja noga, skurwysynie! Nie stanęła na moim polu bez mojego pozwoleństwa zwycięstw!
Kto inaczej pouczy nam skurwysyniety? Gdyby szukać po numerach działek, to trzeba by było w kilku miejscach i rejestrach sprawdzać. A tak, jak pan wie, co to jest Potok Białej lub Księży Las, tu pan znajdzie wszystko. Znam te okolice, urodziłem się tu. Jak nazwisko? Kalina. Kalina. To będzie na następnej stronie. Jest. Dziwne. Coś mi się nie zgadza. Jak to się nie zgadza? To niemożliwe. Widocznie zmieniono sygnatury. A ma pan mapy z numerami działek sprzed wojny? Słusznie, bo przed wojną był porządek. Proszę pana, to dopiero zaczęło się po wyzwoleniu. Wszystko. Według tej księgi mój ojciec odziedziczył działki 2365 przez 4, 2365 przez 5, tak? Tak właśnie zanotowano po zmianie sygnatur. Według tej mapy obie działki są w zakolu rzeki. Tak. Tam, gdzie bagna teraz są. To jest ziemia po dziadach, pradziadach. Wasza ziemia. Zaraz pójdę po teczki. Dobra, dobra. To są mokradła i nieużytki. A ja mam dokument, że do ojca należy ziemia od Starego Lasu aż po drogę wiejską. Podpisany przez komisarza do spraw własności ziemskiej przy PKWN-ie. A co dziwne. Pan spojrzy na datę. 17 maja 1945 roku. No i co? Na 2 miesiące przed reformą rolną, którą na tym terenie przeprowadzono w lipcu 45. To znaczy, że reforma tylko usankcjonowała stan faktyczny, jaki był po wojnie. Bo wcześniej to była ziemia pańskiego ojca. Mokradła? No jak pan widzi. Znaczy, że jak? Że reforma zastała ojca na innej ziemi niż miał przed wojną? W takim razie do kogo należały te działki wcześniej? O, proszę, jaki to numer? 2365 przez 4 i przez 5. 2300 jest. Wimmelman. Abraham. Yitzhak. Akiwa. Syn Repa Abrahama. Wimmelman. A pan sprawdzi Sudeckiego. Na czyjej ziemi mieszka? Jest. 2777 przez 8. Piernik. Szlomo. Piernik Szlomo. A pan sprawdzi Malinowskiego. Jest. 3005 przez 11. Goldberg. Izaak. O! A Nowak? Stanisław Nowak. Nowak. 2601 przez 6. Szymon Hirschbein. Simeon. Syn Beniamina z Eliga błogosławionej pamięci. Hirschbein. Zajęli majątki po Żydach. Wszyscy. No, co pan chce? Niemcy nie mogli ich zająć. A zwrócić, jakby na to nie patrzeć.
bardzo było komu. Burek! Burek! Dalmo zjadzie! Burek! Chodź tu! Pomóc ci? Dam sobie radę. Ty za koburka w ogrodzie. Zastrzelili go? To nie Ameryka. Zarżnęli go naszą własną kosą. Ja wsuwam, ty przykręcę. Dobra. W urzędzie gminy jeszcze, wszedłem do archiwum. Prawo naddaj. A po co? Coś się rzeczywiście nie zgadza w dokumentach. Poczekaj. Dalej, dalej daj, bo nie chwyci śruba. To jest nasza ziemia i po ojcu, i po dziadku, i... Po ojcu to masz rację, ale po dziadku to już nie. Dziadek miał gospodarkę w Zakolu Rzeki. Tam same mokradła. Dziwisz się, że te wybrały, jak reformy robili? Jak myślisz? Skąd wzięli te, żeby ojcu dać? Zabrali dziedzicowi Kościeliskiemu, co do Ameryki uciekł, jak ty. Ziemia Kościeliskich po tamtej stronie lasu się kończyła. Las był ich, ale ziemia tu już nie. Mówże po ludzku. To wszystko to żydowskie gospodarki. Od lasu aż po rzekę. Jak Niemcy wywieźli Żydów ze wsi, to nasi zabrali ich ziemię, domy, a reforma potem to tylko wyrównała, żeby każdy miał po 5 hektarów. A ilu ich było? Żydków? Żydów. 26 rodzin. Ponad 100 narodu. Rozumiesz? Ludzie się boją, że ktoś z tamtych wróci i o swoje się upomni. Za komuny to by ich psami pogonili, ale teraz spadkobiercy są w prawie, a w archiwum na wszystko znajdą się papiery. Te Żydy to były same małorolne chłopy. Nie podpadali pod reformę. Są w prawie. W Chicago dawno byśmy mieli sprawy pozakładane. Pewien jesteś? Jak Boga kocham. To wszystko żydowskie jest. A my możemy o te bagna się ubiegać od gminy, bo to nam ojciec zostawił. I dobrze, że to nie Ameryka i Żydki tu nie rządzą. Że Żydzi tu nie rządzą. Bo by dawno było po wszystkim. Ale jak przez tyle lat nikt się nie zgłosił? No toż ci tłumaczę. Za komuny nikt nawet nie śmiał. A teraz to może nawet nie wiedzą, że tu ich rodziny mieszkały. A teraz już wiesz, dlaczego we wsi ludzie cię na oku mają? Chodź trochę! Dobra! Damy radę. Co mielibyśmy mi nie dać? Cięższa robota niż w Ameryce? Cięższa? Cięższa nie. Bo i w Ameryce nie jest łatwo. Ale tu na swoim robisz, a nie dla jakiegoś parcha. Co? Czy ja wiem? Sensu więcej. Czego? Nic. Józek, przejdźmy się potem za kole rzeki, co? Poszukamy, może coś zostało z naszej starej chałupy.
Za blisko podeszliśmy. A co ty możesz wiedzieć? Tu powódź woda aż tam wylała. Normalnie koryto jest za kilkanaście metrów węższe. Józek, kto tu jeszcze okupację pamięta? A, nikt? Chyba, że w łapach historyk jakiś. A Sum ile ma lat? Ponad 80. No, wojny miał ledwo kilkanaście. Starszych nie ma? Byli, ale pomarli. Stara palka ma ze 100 lat, ale z nią się nie dogada. Głucha kompletnie z dzieci miała. No jeszcze Malinowski. Ma ponad 80. Dobrze ponad. Ale oni z nikim nie rozmawiają. Malinowski? No, on, jego syn, wnuki. Razem z nimi mieszka żona, tatka, znaczy matka tego najmłodszego. Ale ja nie widziałem, żeby oni nawet ze sobą gadali. Dziwne, nie? Ludzie są różni, nie masz obowiązku gadania ze wszystkimi. A ta wariatka w lesie, to nas straszyli jak dziećmi byliśmy? Co ty? Ją to jeszcze za gomułki chyba w domu wariatów zamknęli. Tam umarła pewnie. W Ameryce dużo się mówi, że Polacy Żydów Niemcom wydawali. Szczególnie Żydzi tak mówią. To nie jest dziwne, bo co by nasi mieli mówić? Jest. Jezu. Myślisz, że to nasza chałupa? Innej tu nie ma. Nieduża. Bez porównania. Wracamy. Jutro o 3:30 pobudka. Pali się, Józek! Pali się! Dlaczego już nic nie uratuje?
Zaporę robimy! Żeby się na nas nie rozniosło! Ja to nic nie uratuję! Okażenia jesteście! Dajmy mi jedną sekcję, jedną chociaż! Nie będziecie mnie uczyć, jak mam swoją robotę wykonywać! Czyś natychmiast na moje pole, skurwysynu jeden! Precz z łapami! Spokój się, Kalina, bo cię każę zamknąć! Rozkaż jechać strażakom na moje pole, bo się normalnie zabiję! Wychodzić. Rozmawiałem z panem komendantem. Ze względu na to całe nieszczęście, na to, co was spotkało, stan, w jakim byliście, słowem zgodził się puścić wszystko w niepamięć. On może tak, ale nie ja. I sam proboszcz widzi, co to za bydlaki! Z przeproszeniem ojca. Góral, dawaj ich z powrotem! Prędzej czy później wyjdę stąd, skurwysynu! To! Stójbysk! Co mi każe? Ja ci wierzę. Twój starszy brat. Dziękuję ojcu za wstawiennictwo. Podpalili. Nie macie żadnych dowodów. W 1944 zajęli majątki po pomordowanych Żydach i teraz się boją, że im odbiorą. Łatwo rzucać oskarżenia na innych. Nie na innych. Nasz ojciec też zajął majątek po zamordowanym Abrahamie Wimmelmanie. Kiedy to się stało? Nigdy nie słyszałem tej historii. Chociaż grzebałem trochę w przeszłości parafii, zanim ją objąłem. Jest niemożliwe, że nie ma żadnych śladów. Niemcy zamordowali 26 żydowskich rodzin. Ponad 100 ludzi. Po wojnie komisje badały dużo mniejsze sprawy. To by nie uszło Niemcom na sucho. Tym bardziej, że żyją świadkowie. Malinowski i ta, jak i tam. Stara parka. O, właśnie. Dzień No dobry. i Sudecki. Coś musi pamiętać, mimo że gówniarzem był. Stara parka. Starsza pani Palka leży u nas na oddziale. Szczęść Boże. Proboszcz prosił mnie, żebym was opatrzyła. Nic tam nie będzie. Jak ma pan coś do mojego dziadka, panie Kalina, niech z tym pan idzie do niego, a nie do mnie, dobrze? Chce pan też dostać? Umrzeć? Wszystkim radość sprawić? Co jest starej Polkowej? Starość. Dzień dobry, pani Palkowa. Ja jestem Franek Kalina, syn Stanisława. Pamięta mnie pani? Czyj syn? Stanisława. Stanisław Kalina, ten z Podlasu. To on już nie żyje. Synem jego jestem. Synem Stanisława Kaliny.
Edek. Edek to ten, co się utopił. Mój najstarszy brat. A ja jestem ten średni. Franek. Nie pamiętam. Tyle lat. Nie pamiętam. Pani Palka, pamięta pani, kto pani króle ukradł? 2 młode króle. Pani mąż trzymał. Króle? A tak. Ukradli mi króle. Chłopak od Kalinów. Ale się nie przyznali. To ja ich ukradłem. Nie chciałem, żeby pani mąż je zabił. Że jak? Ja jestem chłopak Kaliny, co pani króle ukradł. To ty jesteś Franuś? To ja jestem. Pani Palka. Żydów ze wsi. Pani pamięta? Jak żeby nie pamiętać. Piękne chłopcy byli. Abram to był taki ładny, takie miał czarne oczy, że my wszystkie się do niego śmiały. Ale on za Helą oczy wypatrywał. A było mi, no, po co tam gadać po próżnicy. Pani Palka, co się z nimi stało? Z Abramem? No z Abramem, z innymi. No jak to w okupacji. Niemcy przyszli i już nie było Żydków. A który to był rok? Pamięta pani? Na początek okupacji, na koniec? Jaki koniec, jaki koniec. Przyszli Niemcy, zaraz spisali wszystkich Żydków i po tygodniu już ich nie było. Wywieźli ich, czyli czy jak? Do Łomży, do Białegostoku. A kto tam wie, co oni z nimi zrobili? Jednego dnia byli, a drugiego już ani jednego nie było. Tylko mały Perelman ukrywał się we wsi. Ale też go wzięli. U kogo się ukrywał? Ja nie wiem. U pani się ukrywał. A bój się pan Pana Boga. I gdzie u mnie? Ludzie gadają. Pan nie wie, jakie ludzie są podłe? Powiedzą wszystko dla korzyści. Gadali o mnie, że ja wódką handlowała. Może i handlowałam. A może nie. To nie jest wiadomo. Ale ja Żydów nie sprzedawałam, jak drugie. Dowiedział się pan czegoś od pani Palki? Wiele. Potrzebowałbym z pani dziadkiem porozmawiać. Dziadek miał we wojnę kilkanaście lat. Dzieciakiem był. Zawiezie mnie pani do niego? Po co to panu? Co? To wszystko. Sam nie wiem, brat mnie w to wrobił. Tak się samo jakoś stało, sam nie wiem jak. Im bardziej nie pozwalają ci czegoś zrobić, im bardziej coś ukrywają, tym bardziej człowiek chce to wiedzieć. Nie potrafię tego wyjaśnić inaczej. Przekora. Nie, prawda. Tylko prawda. I sprawiedliwość dla wszystkich. Proszę się tu zatrzymać. Czego pan tu szuka?
Matko, nie płacz. Matko Boska, Królowo Polski, Ty zawsze wspieraj mnie. Garbarnia trzymali ich tu, ale nie Żydów. Dziadku? Dziadku, pan Kalina chciał z tobą porozmawiać. Panie Sudecki, we wojnę, pamięta pan, jak Niemcy Żydów ze wsi wywieźli? Co mam nie pamiętać? A on czego pyta? Rodziny tam nie miał. Ale gospodarkę mam po nich, to chcę wiedzieć od kiedy. Ja tam nie wiem. Za swoimi sprawami patrzę, a inne to mnie obchodzą. Tyle. Panie Sudecki, od kiedy w tej chałupie mieszkacie? Od dawna. Ale pan tu się nie urodził. Ja to z drugiej strony rzeki. Jak i jego ojciec. Kiedy Niemcy wywieźli Żydów ze wsi? O co pyta? Kiedy Niemcy Żydów zabrali? A skąd wie, że ich zabrali? To może wie i dokąd. Nie wiem, ale się dowiem. Nic się nie dowie. Jak czegoś wcale nie było. Jak to nie wywieźli? Co mnie pyta? Niech w swoim domu popyta. Czego chce u dziadka? Niech to spieprza, ale już! Co was napadło? Zawrz ją do chałupy. Puszczaj! Zabieraj te łapy! Spokój mi tu po łeb dostanie. Zostaw mnie, Matka! Ja nie mam życzenia, żeby mi się obce po obejściu szwędało. Chciałem porozmawiać, dziadek zgodził się porozmawiać, a Justyna mnie zaprosiła. A, dziadek jest starszy i tego. I może nie chce nic mówić. A ja mam prawo wiedzieć, z kim i po co rozmawia. I od siostry mi z daleka, bo już tej Ameryki nie zobaczy. Rozmawiałem z Palką. I co? Powiedziała, że Niemcy wywieźli Żydów latem 41. Ale to jeszcze nie wyjaśnia, dlaczego nikt nic o tym nie wie. Może wszyscy wiedzą, tylko my jakoś nic o tym nie wiemy. Proboszcz mówił, że się interesował, ale nigdzie nic o tym nie znalazł. Więc co? Rozmawiałem też ze starym Sumem, znaczy z Sudeckim. I ten powiedział mi coś dziwnego. Co? Żebym w swoim domu popytał. Tylko nie powiedział kogo. Chyba nie ciebie. Może nie chodziło mu nic konkretnego, tylko tak, palnął ze starości. A może nie chodziło o nic konkretnego, tylko o dom ogólnie. To ci mówię, że w czasie remontu jakby coś było, to bym znalazł jakieś dokumenty czy coś. Nawet podłoga była zmieniana w 80. Nie o dokumenty chodziło Sumowi, tylko o dom. No uprze ci się i masz. Robiłem remont mojego domu. Ale twój dom to nie jest dom naszego ojca! Dom naszego ojca jest nad rzeką. No przecież tam nic nie ma, sam widziałeś. Chodźmy jeszcze raz. Może dom naszego ojca powie nam to, co ludzie boją się pomyśleć. Franek, co ty? No co dom nam może powiedzieć? Że Niemcy nie wywieźli Żydów ze wsi. Tylko, że jak? Tylko, że nadal tu są. Gdzie? Gdziekolwiek. W środku.
Smakują ci moje papierosy? Suki synu jeden? Co się nimi udła? Miałem w torbie 20 paczek. Może byś rzucił jednego? To nic nie ma! Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków znaleźli ich w końcu. Niebożęta. Może ich by pochowali na tym cmentarzu, co zrobili. Pochowamy ich, matko. W starej gajówce żyjecie? A, Bóg pozwolił. Widzieliście, co tu się stało? Wszyscy widzieli. Zapędzili ich do chałupy kalinów i podpalili. Śmiali się. Wódkę pili. To za śmierć Pana Jezusa wołali. A tam w środku małe dzieci tak płakały. Tak płakały. A potem tylko cisza była i umieranie. Żołnierze krzyczeli, że to za Jezusa? I wódkę pili? Żołnierze tak robili? Ja tu żadnych żołnierzy nie było. Dzieci te najmniejsze to matki na dwór wyrzucały do uratowania. I oni je widłami z powrotem do ognia. Boże, zmiłuj się. Przecież to dzieci były. Jak żołnierzy nie było? Czarne mundury mogli mieć, nie zielone. Czarne, z trupimi główkami na czapkach. Posłuchajcie, matko. Nie widzieliście Niemców w zielonych mundurach, bo mogli mieć czarne. Te z trupimi główkami to we dwóch autem przyjechali. Dzień nazad rozmawiali z sołtysem, znaczy z Malinowskim i pojechali skąd przyszli. A Niemców to tu żadnych nie było. Jak Niemców nie było? To kto ich zapędził do chałupy i spalił? Wszyscy pędzili. Cała wieś. Wszyscy? Jak wszyscy? Ogień to Malinowski podłożył sam. Jeszcze z jednym. Widzieliście to? Matko! Na własne oczy widzieliście? Byliście tutaj, czy wam drudzy mówili? Tam stała i płakała, żeby ich puścić. To mnie
ten drugi uderzył w głowę, aż się krwią zalała i powiedział: jak ci ich żal, stara kurwoto, do ognia pójdziesz razem z nimi. A ja się tak bała. Ja chciała żyć, ale one też życi to nie chcieli. Po co żeś tam przyszli? Odkopaliśmy kości Żydów w naszej starej chałupie. A mnie co do tego? Mówią, że to wyście ich podpalili. A mało to ludzie mówią. Mnie nic do tego. A syn to gdzie? Sam jestem. I ty, Kalina, winieneś być sam. Ty sam i ja sam. Brata mojego nie poznajecie? Z Ameryki przyjechał. Brat to brat. Może być brat, ale naszym dzieciom nic do tego. To kto ich podpalił, jak nie wy? O tym i gadać nie ma co. Przez 60 lat nikt nic nie mówił. A teraz im się pochówek należy. Może i nie chrześcijanie, ale każdy jeden człowiek ma prawo do grobu, a nie jak kości bydląc rzeźni. A życia im nie przywrócisz? A nieboszczykowi wszystko jedno, gdzie leży. Nie macie racji. Dzieciom ich nie wszystko jedno, gdzie ojcy leżą. A dzieci tam razem z nimi. Kto ich podpalił, jak nie wy? Jak to kto? Niemcy! Mało to Niemcy narodu wyniszczyli? Mało? Niemców tam żadnych nie było. Dzień nazad do was we dwóch oficerowie przyjechali autem i wam pozwolili mordować. Dwóch z SS. A wy już nazajutrz żeście zapędzili wszystkich do naszej chałupy i spalili. Ja sam zapędziłem 120 chłopa do chałupy. Ja sam! Bajki pieprzyta Kaliny. Bajki! Wszyscy we wsi pomagali, ale wy żeście sam ogień podłożyli. Bajdy i nic więcej. Gadać każdy może. Malinowski, ile macie lat? Tak po 90. Może jutro umierać przyjdzie? Może i dziś. A więc gadajcie jak na ostatniej spowiedzi. Samemu ogień podłożyliście? Aha, myślę, że się śmierci boję. Ten się śmierci nie boi. Co śmierć widział jak normalną rzecz. Co wie, że psa zabić, a sąsiada to jedno. Ja sąsiadów nie zabijałem. Nie opowiadaj jak nie wiesz. Ja sąsiadów nie zabijałem. No sąsiadów nie, ale Żydków żeście zabili. Mówcie prawdę. Hardy jesteś, Kalina. Oj, hardy. Prawdę chcesz znać. A wiesz ty się tą prawdą nie udławisz? Wiesz, jak na spowiedzi chcesz gadać, to ci powiem. Łodzień był podłożony z dwóch stron na raz. I to wasz ojciec go podkładał. Wasz ojciec Kalina Stanisław go podkładał. To mówię jak na spowiedzi. Zakoptaj ich tam nazad, niech sobie tam leżą. Stary! Józek, Prawda w oczy kole! Józek, zostaw! Zdychaj, skurwysynu! Ty tam byłeś w bajkarcie, czy ja? Twój ojciec Żydów piłą rżnął i kopał po gościńcu głowę tej halszki mięcowej, bo go do siebie przed wojną nie chciała dopuścić. To ją gonił po gościńcu i potem za włosy i o ziemię. Za włosy i o gościniec. Za włosy, a ona tylko mamę, a on ją o gościniec, o gościniec, o gościniec. To jej łeb urżnął. Taką prawdę chcesz ludziom mówić? No taką chcesz? Ja jako świadek zaświadczę. Chcesz, skurwysynu? No. To na mnie ręki nie podnoś. Józek!
chcesz zrobić? Nic, co można zrobić. Pochowamy ich we wspólnej mogile na naszym cmentarzu. Jak zaczniemy przenosić kości, to się wszystko wyda. Dowiedzą się o tym w gazetach, urzędach. Zrobi się szum na cały kraj. Zrobi się szum na cały świat. Ja znam Żydów w Chicago. Oni nie odpuszczą. Jeszcze w 20. pokoleniu będą mówić o naszej wsi, o Malinowskim, o naszym ojcu. I takie jest ich prawo. A nasza nadzieja, że takich jak nasz ojciec więcej nie będzie. I daj Boże, daj Boże. Pochowamy ich tam, gdzie żeśmy ich znaleźli w nocy. Co? Nikt się nie dowie. My wiemy. I umrzemy z tą wiedzą. Nie. Tak. Nie, Józek. Ja myślę, że świat to jedno wielkie kurestwo. I my tego nie naprawimy. Ale wiesz co? Nie dołożymy do tego ręki. I to jest już dużo. Dosyć świństwa w naszej rodzinie do końca świata. Amen. Uciekłeś od tego 20 lat temu. Wracaj do Ameryki, a nasze sprawy zostaw mnie. Jestem twoim bratem. Nie jesteś moim bratem. Wyrzekłem się ciebie, jak wyjechałeś. Ojciec cię wyklął. I nikt tu nawet twojego imienia nie wspominał przez te wszystkie lata. Tylko matka za tobą oczy wypłakiwała po kryjomu, bo bała się przyznać. Mój brat umarł. W 80. Wąt mojego domu. Jestem twoim bratem. Bracie! Wiedziałem. Józek?
וימליך מלכותי בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלו ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבו מביירוך לעולם ולמי עולמויו יסברך וישתבח ויספאר ויסרומם ויסנשא ויסהדר ויסהלל ויסהלל שמי דקודשה בריחו לילה מכל ברכוסו ושירוסו תושבחוסו ונחמוסו דאמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יחי שלמה רבה מן שמיו וחיים עולנו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אוי שלום באמרי מוף ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Hello, everyone. I'm glad and hope you enjoyed Aftermath. Certainly was an emotive and emotional, intense movie. Before we hear from Debra and how she decided to pick this movie for our film presentation today, I'm going to just give us a chance to reflect on the movie and to listen to one of our musical guests. Steht am Buch, reit und tragt a ganze Nacht. Beimen zu nehmen, ihn nicht verschämen. Beimen zu nehmen, ihn nicht verschämen. Tumbala, 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 laika. Tumbala, 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 la. Tumbala, laika, spiel balalaika. Tumbala, laika, Freitag zum Sehen. Mädel, Mädel, ich will bei dir freuen. Muskeln wachsen, wachsen und regen. Muskeln brennen, die nicht aufhören. Muskeln denken, weinen und tränen. Tumbala, 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 laika. Tumbala, 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 la. Tumbala, laika, spiel balalaika. Tumbala, laika, Freitag so sehen.
So here I am, Debra Brunner again. And I know that you will have by now watched the film Aftermath, the Polish film Aftermath, which I wanted to comment on. This is a film that when I met Jeffrey Giesner last year, we were in Philadelphia and we were discussing the project that I am working on to put the gravestones that we've discovered all around the Brest region for many years that have been discovered back onto the territory that used to be the cemetery. We got chatting and I said that, Jeffrey said, how can we help? How can I get involved? And I said, well, it's really great when you can create events around this subject matter. And I told him about this film Aftermath that I had shown back in 2014, I believe it was, in a cinema, in a movie theatre in London. We practically filled the movie theatre, and I at that showing I talked about the Brest-Litovsk Jewish cemetery and the gravestones that had been discovered, and how I said there was this incredible synergy to this project that we were starting to get involved with this intriguing film, Polish film, that was causing all sorts of controversy actually in Poland, and how it really inspired people to start following us and with this project. And back then we didn't actually know where it was going to go. Jeffrey said when we met that he knew this film very well and that he would be willing to show it to help promote the work that we were doing. So over the past I don't know, 8 months now, Jeffrey and I have been working at how we might be able to collaborate to show the film and also create some awareness around this project that we are now working on 10 years since I first showed Aftermath. The film is incredibly intriguing. It tells a very powerful story, and although it is a fictional film, there is no I found it fascinating that this film was so powerful, yet it's set in the modern day. There's no footage or visualization of anything that took place during the Holocaust years in Poland. Yet it very cleverly tells a very powerful story. And I, interestingly, a little side story that when we were just starting out with this cemetery project, we had I used to run youth camps in Belarus. I used to take young adults, mostly Jewish youth workers who had experience of running summer programs in this country. I was taking them out to Belarus to do some peer-to-peer learning. They could work with the young people there to help them to learn how to run their own summer programs. And then we were running programs together, bringing young children to do programming over the several weeks in Belarus. It was incredibly empowering. It was a huge learning curve for the UK youth workers as well as it was for the Belarusians. It was a real turning point actually for all the work that we were doing as a charity in the country. While we were there 1 year, I took one of our team, who was a filmmaker, with actually my son, who was one of the youth workers that year. We went down to Brest and I said, let's peel away from the summer program for a day and see if we can get a little bit of film footage of the gravestones that had been collected in Brest. And we did. And we, Ben, who was our cameraman, said, I really don't know how much footage I'll be able to get. I'm not sure I can make a compelling film if we're only going to be there for a couple of hours, because it was a 5-hour drive to get there, and then a 5-hour drive back, and we knew we'd only be there for a few hours. However,
on arrival at the Jewish Community Center in Brest, the phone rang, and a local man who said, I think I've discovered a Jewish gravestone in my garden. I'm digging up my garden to put in a new path. So we all jumped in the car and we drove down to where this man was, and lo and behold, it was definitely a Jewish gravestone. A matzeva was actually in very fine condition. He stood it upside down because he couldn't read Hebrew, so he didn't know what he was seeing. But we said we would take it to where the others were being stored, under the arches of the Brest fortress at the time. And it was so heavy that we actually had to, there was no way it was going to go in a car. So we had to find someone with a van, and it took 4 men to lift this gravestone into this van and out. And we took it over to where the others were. And my son had a friend who he went to school with, who had just qualified in journalism from her university. And we said, shall we tell Kate about this story? Maybe she can put it into a newspaper somewhere. Anyway, so Jacob, my son, and Kate worked on a story together, and she managed to get this story into Vice Online, which she was very shocked at, because she said that it takes, it's very hard to even get the attention of Vice, but this story immediately got their attention. And it went into Vice. By the time it was published, the following day, I had a phone call from various different newspaper outlets, including the Times of Israel and Ynet News and the Daily Mail here in the UK. It really went viral, which was quite amazing. And then I got an email from someone in the Knesset in Hebrew. And I'm not a fluent Hebrew reader, so I sent it to somebody I know, and I said, can you read this for me? And she said, yes, you've been invited to a meeting at the Knesset. Now, the headline of the Vice article was Jewish town built on, town in south of Belarus built on Jewish gravestones. So it was quite a eye-catching headline. And as it had gone viral and it had gone into so many different news outlets, Israel had picked it up and they wanted to talk about this. And it was also, Brest is the birthplace of Menachem Begin. It's also a very significant town from a religious point of view, because the Soloveitchik rabbinic dynasty came from here. It's an important place. And I was a little bit shocked. I was like, what do I do with that? And my friend said, you should go to Israel. So I jumped on a plane and I went to Israel. They were very interested and said, what can we do? And I really thought we would gather some support. Unfortunately, the committee that I was developing a relationship with changed because of elections in Israel at the time, and we lost the thread. But it really showed us that this was a very significant project. And so this is why we have been pushing this for a very long time. So I'm actually delighted that this film has been shown again and is helping us once again to open up the conversation. And I really do hope that any of you listening to this who have watched the film, who maybe have watched my presentation earlier, will come on board and help us to achieve what we're trying to achieve, and that is by building a significant memorial on the land that was the cemetery and is technically still the cemetery. It is still hallowed land, and finally bring these headstones back to where they should be. Put this as a significant heritage site in Belarus, but also it will open up a whole new dialogue around the history of what happened in the Soviet Union to the Jewish community, because after the war, the narrative for Jewish people was that there was no Holocaust. Stalin's
narrative was, we're all Soviet citizens, we all suffered together. And so Jewish people were silenced. And that is problematic. Jewish people in the Soviet Union suffered horrifically. And approximately 2.7 million Jews were killed in the Soviet Union out of the 6 million, which is a number that most people don't know about. It was a Holocaust by bullets. And there is so much to talk about and to bring into the light. And that is the work that we're doing today. And of course, it empowers the Jewish communities that are there today. So it really, really is important. So thank you to Jeffrey for showing the film, for giving us airtime around this very important project. And I hope that you will connect to us, support our campaign, and make history in this part of the world. It's time. Thank you very much. Thank you, everyone. This is Jeffrey Geisner, founder of the Jewish Culture and Holocaust Remembrance 10-7 group and the One Revolution. I'm hoping that you enjoyed today's program with the Together Plan and the film, The Aftermath. We're going to be exiting with some more music and a message from Debra Brunner. I hope you come back to many of our on-demand streaming programs coming to you soon on all of our streaming platforms. Thanks for joining us. Goodbye now. So here we are again. This is the final part of the program, and I just wanted to give you some idea of how the crowdfunding campaign is going to run, where we're going to be hopefully raising the balance of monies needed for so that we can start building this significant memorial this summer. So the campaign will run at the end of May, and I'm going to show you a little bit more now. So let me share my screen. The Remembering Forever. Just a reminder, the Together Plan charity works with socially and economically vulnerable communities in Belarus, supporting initiatives that support revival and sustainability. Here's our tour, my co-founder, our country director. Actually, this is a new project that the Jewish community have just set up to support the special needs community in Minsk. This is me here with Frida Reisman, who is the chairwoman of the Minsk Ghetto Survivors Association. Here I am again with the members of the Polotsk Jewish community. It was Purim. And this is the container that we loaded a couple of weeks ago here in the UK with humanitarian aid that is now on its way to Belarus to support the communities. And everything we do is based around community initiatives, education, support through humanitarian aid, empowerment, empowering the communities, and sustainability for future sustainability and revival of communities there. Part of our work, as I said previously, focuses on Jewish cultural heritage, working together to tell the story of the past to build a safe and sustainable future. And in Belarus, through our initiatives, Jewish people and non-Jewish people are collaborating and working together to bring hidden history into focus, because there is no future without the past. And as I said earlier, we are a member of an organization called the AEPJ, the European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Heritage and Culture. So we are bringing this historical cultural heritage site to life. It's of vital importance to European civil society. It is a community building project with huge opportunities for education, cohesion, and economic development. And just to orientate yourselves, this memorial will be here in the southwest of the country. Brest is here. This whole part of this region of Belarus used to be Poland and then became part of the Soviet Union, as discussed earlier. Now, the reason I've put this visual in is because by building this memorial on Belarusian territory, a region that was part of the Soviet Union, or former Soviet Union,
it will literally knock a wall down. During the war, after the war, after the Second World War, the narrative was that Jews were couldn't speak about their suffering. It was that all Soviets suffered together, and there essentially was no Holocaust in the Soviet Union. And so Jewish people were silenced. And really, it's only now that stories are coming out, which is why we've been publishing narratives and books. So again, to remind ourselves, the Brest-Litovsk Jewish cemetery in the southwest of Belarus, which used to be Poland, the cemetery was established in 1835. This is a graphic by the author and illustrator Vladimir Gubenko of a Jewish man standing on the territory that was the cemetery after the war, with all of the gravestones gone and nothing to say that it was ever a Jewish cemetery. And just to remind ourselves, this is what hopefully the memorial will look like when it is built. So we're going to be running a 36-hour crowdfunding, match-funded campaign on May the 19th and the 20th. Where typically smaller amounts of money is donated by a larger number of people in order to reach the goal. So we have people all around the world who are participating in the crowd, who will be reaching out to their networks, their friends and their family to help raise the monies needed. In addition, we already have pledged matched funds, essentially meaning that every donation is doubled. Our target is that we want to be raising the overall project cost is £200,000, but we are looking to raise £100,000 on May the 19th and 20th. And between the number of people that we have involved with and as many people that we can reach over those 36 hours, we believe it's totally achievable. When people click on the link, when it goes public, they can donate to the page in seconds, however big or small. The donation will be gratefully received, and we will all be pulling together to reach our fundraising target. So the importance and value of cultural heritage cannot be overstated, and our campaign aims to build a heritage site of vital importance to European civil society, where cultural heritage represents a basis to develop dialogue, cooperation, democratic debate and participation, as well as openness between cultures. And we really, really need to push that narrative now. Neil Adams, who is a senior lecturer in spatial planning at South Bank University in London, is a very big fan of the work that we're doing. He's not Jewish. He says his eyes have been opened as to the suffering of the Jews in the Soviet Union and that region, even before it was the Soviet Union, through the work that we're doing. And he's read our books, and he is incredibly grateful for what we're doing. And he has said there has been much research published about the value of cultural heritage in terms of bringing communities together, sharing knowledge and experiences, strengthening social cohesion, civic society and regional development, and promoting tourism development and education. This memorial will contribute to all of these aims at a time when historical narratives are becoming increasingly contested and provide a focus for Holocaust education and memory. And we're very grateful to Neil for sharing that with us. This is Victor Sorensen, who is the director of the AEPJ, Building the European Root of Jewish Heritage. And I just want, it's only a minute long, but I'd like to just share his words with you. Hi, I'm Victor Sorensen, director of the AEPJ, the European Association for the Promotion of Jewish Heritage and Culture. We understand the Jewish heritage and culture today as a key element, as a major tool for bringing communities together. We understand heritage as a vehicle for public understanding of the past, present, and future. Within our network, we are very proud to count with the Together Plan as one of our major members of our network, playing a very important role shaping Jewish heritage, not just in Belarus, but all over Europe. In this sense, I'm here asking for your support for the crowdfunding campaign for the Brest-Litovsk
Jewish cemetery memorial that we understand that can play and can help again to bring Jewish heritage alive. So thank you to Victor for his wonderful words. And just to say that we are all in this together. The campaign will launch the 19th and 20th of May for 36 hours. The link is at the bottom of the screen. So please, if you sign that, if you put that link in at the moment, you can actually register to be in the crowd to help reach out to your own networks if there is time. But if not, click the link on the 19th and 20th of May, share it with people you know, and help us in that way if you can. I'm incredibly grateful for this opportunity to share this with you. Thank you. Me and all my friends were all misunderstood. They say we stand for nothing and there's no way we ever could. Now we see everything's going wrong with the world and those who lead it. We feel like we don't have the means to rise above and beat it. So we keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. It's hard to beat the system when you're staring at a distance. So we keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. Now if we had the power to bring our neighbors home for more, they would never miss a Christmas, no more ribbons on their door. When you trust your television, what you get is what you got. 'Cause when they own the information, that at home and wrong. So we keep on waiting, waiting, Waiting on the world to change. We keep on waiting, Waiting, waiting on the world to change. It's not that we don't care, we just know that the fight ain't fair. So we keep on waiting, waiting, Waiting on the world to change. لما صرنا صفو السماء فلننتظر أجل الحكاية. فلنبقي ما يروي الظما وليبقى من